I stało się. Standardowo 20 czerwca wystartowała kolejna, trzecia już wyprawa Positive Ways. Po raz pierwszy impreza rozpoczęła się poza granicami Polski. Od rana zniecierpliwieni czekaliśmy na uczestników, którzy stopniowo zaczęli się pojawiać. Pierwsze na starcie zameldowało się krwisto-czerwone Ferrari 360 Spider, którego pasażerowie okazali się być szalenie sympatyczni. Jako punkt naszego spotkania został obrany hotel kempiński High Taras, położony u stóp słowackich Tatr. Miejsce to mimo kiepskiej pogody w dniu startu pozostało wyjątkowo urokliwe. Goroczna wyprawa zapowiadała się wyjątkowo kameralnie. Po Rumunii i Monte Carlo wybraliśmy owiane różnorakimi stereotypami Bałkany. Trasa Bałkanian Chile Ride 2015 miała wieść przez 6 krajów: Słowację, Austrię, Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę oraz Węgry, gdzie obrany został finał naszej wycieczki. Późnym popołudniem, po zapoznaniu się i lampce szampana, zasiedliśmy do wspólnej kolacji. Tym razem briefing odbył się podczas posiłku. Uczestnicy otrzymali narzędzia służące do komunikacji oraz nawigacji wraz z wytycznymi. Po kolacji część uczestników udała się na aktywny wypoczynek, a reszta w pokojach ładowała swoje życiowe baterie na najdłuższy odcinek wyjazdu, który miał się rozpocząć już za kilkanaście godzin. Nazajutrz, zupełnie jak zeszłego dnia, pogoda nie rozpieszczała. Cała ekipa punktualnie zjawiła się na parkingu. Po szybkim rozeznaniu ruszyliśmy. Uśmiechy na twarzy świadczyły o doskonałych nastrojach. To dobrze, zważywszy na to, że przed nami do pokonania aż 750 km. Idziemy grzecznie. Prowadzi nas safety car, Deunubira, Oleganza. O, mamy stację LPG, w końcu mogę Ferrari zatankować. Żegnając urokliwe Tatry, szybko przywitaliśmy autostrady. Grzecznie jeden za drugim łykaliśmy kolejne kilometry. Po kilku godzinach dotarliśmy do granicy Słowenii, gdzie kilkaset kilometrów za nią zaplanowaliśmy krótki postój, zakup winiet na dalszą drogę oraz tankowanie. Jak to się robi? Mi już cierpliwość przez 30 sekund się wyczerpała. Już prawie, już. Ty, strzałka jest. Tak, tu odwijasz tak, wyciągasz tak i już. Ale prosto było.
Po przejechaniu kilkuset kilometrów pojawił się niemały problem. 512-konna korweta, która dosłownie dzień przed naszym wyjazdem wyjechała z warsztatu po grubym remoncie silnika, zaczęła wydawać niepokojące dźwięki. Nasz niezawodny mechanik, który podczas zeszłorocznej wyprawy uratował w lesie Ferrari F430 od nieuniknionego powrotu do domu na autopomocy, stwierdził jednoznacznie: nie ma sensu podejmować ryzyka. Korweta trafi na lawetę. Amerykaniec mimo pełnej mocy i wielkiej chęci trafił na naszą pomoc drogową. Laski by sobie poszukał. Pojadą dalej, bo stało się drugi raz to samo. Zawór u góry się ściera. Jeżeli się zetrze całkiem, może wpaść do tulei cylindrów, rozpierdzieli się. Że nie będziemy ryzykować, dlatego auto na lawkę. Na szczęście dzięki uprzejmości jednego z uczestników byliśmy przygotowani na taką ewentualność. Nasze auto laweta od samego początku nie jechała na pusto. Na jej barkach znajdowała się 260-konna BMW Z4, czyli awaryjne auto zastępcze. Późnym popołudniem dotarliśmy do granic Chorwacji, która powitała nas typowo śródziemnomorską aurą. Powiedzieli mi, że nie mogę jeździć. Możesz, nie słuchaj ich, oni głupoty opowiadają. Ale Krzyśkowi muszę powiedzieć. Ale co? Że muszę na końcu jeździć. Po spontanicznym piwku udaliśmy się do urokliwej restauracji, w której spędziliśmy cały wieczór, kosztując przez kolejne godziny wyszukanych potraw. Najdłuższy odcinek wyprawy był już za nami. Chill ride, let's start! Trzecia doba eventu przywitała nas sporo wyższą temperaturą powietrza i nastrojów. Po wesołym śniadaniu udaliśmy się ostatni raz do pokojów, by ogarnąć rzeczy i spakować się na kolejny, nieco spokojniejszy dzień. I need a man that treats me right.
pogody po długiej zeszłodniowej podróży należało nieco odświeżyć. Chwilę po starcie spod hotelu zatrzymaliśmy się na przydrożnej myjce, by nie tracąc zbyt wiele czasu przywrócić blask furmankom. Powiedz, ile zostało kilometrów do końca. Nie powiem ci co. 10 km nam zostało do końca. Jechaliśmy na pustym balkonie. Kolejne kilometry. Długi tunel. Roślinność i klimat diametralnie się zmieniły. Widoki, które nam towarzyszyły, zapierały dech w piersiach. Jazda wzdłuż wybrzeża w tak pięknym miejscu sportowymi maszynami to spełnienie marzeń każdego miłośnika motoryzacji. Popołudniem dotarliśmy do kolejnego hotelu położonego zupełnie nad Adriatykiem. Obiekt, w którym gościliśmy, wywarł wrażenie szczególnie usytuowaniem. Noc jest nasza. Chorwacja urzeka nie tylko swoją niecodzienną urodą. Radość, gościnność i sporo wolniejszy tryb życia tamtejszych mieszkańców dostrzega się na każdym kroku. Wiecie co to jest? Sok z gówniaków.
wsiadaj do tego auta, bo kurczę, no ileż można czekać, no. Ruszaj, grzej maszynę i jedziemy. Wiesz, umyć? Wiesz, umyć? Z tyłu. Trzeba robić, że takie auto mieć. Tam w tylnych drzwiach. No przede wszystkim myć porządniej. Od tego bym zaczął. Porządniej. Dużo ćwiczyć, dużo ćwiczyć. Serio. Podróż na Bałkany okazała się być strzałem w dziesiątkę. Słoneczna wyprawa swoim specyficznym klimatem przypominała nasz dziewiczy wyjazd do Rumunii. Im dalej na południe, tym piękniej. Dubrownik coraz bliżej. I w końcu dotarliśmy do chorwackiego Monte Carlo, gdzie spędzić mieliśmy 2 doby. Mycie samochodów obowiązkowe. Twoje auto przyszło, ten biały. Pokaż. Nie uwierzę. Używane było.
Wieczorem postanowiliśmy nieco pokręcić się samochodami po mieście. Na termometrach 27 stopni Celsjusza. Wymarzona noc na przygodę. Idealnie ogólnie. Zawsze jak prowadzę. Nazajutrz postanowiliśmy się przyjrzeć historycznemu bałkańskiemu miastu nieco z innej perspektywy. Spontanicznie udaliśmy się na niemałe wyzwanie, jak dla naszych sportowych maszyn. Paweł i Beata w swojej BMW 7 czuli się chyba najbardziej komfortowo na nierównej drodze, której musieliśmy sprostać. I'm drowning in ocean of sounds. There's no place where I can be. Południem pogoda gwałtownie się zmieniła, lecz mimo tego część ekipy Bałkanian Chill Ride postanowiła wyskoczyć na obiad na miasto. I'm drowning in ocean of sounds. The blurry shape of an is near. I close my eyes and disappear. I close my eyes and disappear. I close my eyes and disappear. Śródziemnomorska aura wywarła na wszystkich niemałe wrażenie. Zaledwie po 2 godzinach od naszego przyjazdu do restauracji, po ulewie i burzy dosłownie nie było śladu. Dubrownik nocą czaruje. Zatłoczone miasto zmienia się w klimatyczny stan, w którego uroku zwyczajnie utonęliśmy.
ciężki poranek. Tego dnia wyruszyliśmy wyjątkowo późno. Żegnamy wspaniały Dubrownik, zabierając ze sobą wspomnienia, które na długo pozostaną w pamięci. Przed nami jedynie 270 km do naszego celu, Sarajewa, miasta z trudną historią. Miasta, przez które tak wielu uczestników byłych wypraw Positive Ways zrezygnowało z eskapady na Bałkany, obawiając się o swoje bezpieczeństwo. Czy aby na pewno mieli powody do obaw? Wkrótce wszystko miało się wyjaśnić. Kto nie miał zielonej karty, musiał się w nią zaopatrzyć na granicy. Ale Tomek z najgłośniejszego auta na Bałkanach zdaje się w ogóle tym nie przejął, hucznie uciekając z Unii Europejskiej. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów od granicy krajobraz znacznie się zmienił od tego chorwackiego. Drogi zrobiły się kręte i górzyste, co stało się odskocznią od do tej pory morskich krajobrazów. Szybko dotarliśmy na miejsce. Stolica kraju przywitała nas w iście wyjątkowy sposób. Spod hotelu, w którym dane nam było gościć, wkrótce po naszym przyjeździe zjawił się samochód, który miał nas przeeskortować do centrum miasta, gdzie, jak się okazało, czekało na nas kilkaset osób. Bośnia i Hercegowina jest pięknym krajem, pełnym cudownych krajobrazów, nieskażonej przyrody, niesamowicie klimatycznych miasteczek oraz fantastycznych mieszkańców, których podejście do życia i innych ludzi jest po prostu lepsze. Lepsze od naszego zachodniego, pseudo-europejskiego. The Heart-Shaped Land mówi hasło reklamowe kraju. I rzeczywiście coś w tym jest. Bośniacy mają serce na dłoni. Aż chce się tutaj wracać.
Dzień 7. Przed nami 570 km zróżnicowanej drogi. Kierunek Budapeszt. Miasto mile wspominane z wyprawy z 2013 roku. Rankiem po szybkiej odprawie tankowanie. Ruszamy w drogę. Tymczasem dotarły do nas wieści od kolegów za nami. Golfem was ścigali? A tajniacy czy nie? Tajniacy, a widzisz. 185 na 80. Chłopaki z S5 i z trójki już jadą. Chcieli im policjanci zabrać prawo jazdy na 2 miesiące. Przekroczyli prędkość o 100 km na godzinę w terenie zabudowanym. Łatwo jest to. Kurwa, co ty tam masz? Kolego, co tą kręcisz? Wczoraj do nas pojechał na motocyklu. Dlaczego nie przeleciałem? Nie przeleciałem. To będzie nam, że mieliśmy 185 na 60. Pokazałem zdjęcia jeszcze, wiesz, takie zdjęki później. Małego kasa. Powiedział, wiesz, I tak już padają. Pokarałem. Nie, co to ja nic tyle mówię. Nas takich nie ma. Coś? Bo co, bo jestem gruby? Po kilkugodzinnej podróży postanowiliśmy w nieco spokojniejszy sposób spędzić wieczór. Wspólny drink i tanie rozrywki umilały nam ostatnie godziny przed dniem, który prawie w całości miał być poświęcony kultowej włoskiej marce z czarnym koniem w logo. Nazajutrz w bardzo pozytywnym nastroju wyruszyliśmy na krótką wycieczkę, której celem był położony nieopodal stolicy Węgier tor Hungaroring. Miejsce to słynie przede wszystkim z wyścigów Formuły 1, które odbywają się tam cyklicznie od 1986 roku. Jednak w ostatni dzień naszej eskapady przybyliśmy tam, by wziąć udział w wyjątkowej imprezie Ferrari Racing Days.
Podczas tego wyjątkowego eventu uczestnicy Bałkanian Chill Ride mieli okazję m.in. obejrzeć wyścigi serii Ferrari 458 Challenge, czy też zobaczyć w akcji wyjątkowo egzotyczny prototyp marki, czyli 1035-konne hybrydowe FXXK. Marka Ferrari to niewątpliwie jedna z najpiękniejszych motoryzacyjnych historii. Niezależnie, czy jesteś stary lub młody, kobietą czy mężczyzną, psem czy kotem, czerwony, szybki i głośny samochód zawsze będzie się kojarzył tylko z jedną nietuzinkową legendą. Włosi są ciekawym narodem. Mają jak każdy swoje rodowe wady i zalety. Jednak czego nie da się im podważyć, to niespotykana pasja. Pasja i oddanie dla swojej pracy, która to przynosi takie oto efekty. Niegdyś jeden człowiek, Enzo Ferrari, urodzony prawie 120 lat temu, dał zbuntowany początek legendzie, o której marzy każdy, kto kocha choć trochę motoryzację. I to jest właśnie piękne w tej naszej monotonnej codzienności. Wieczorem tego ostatniego dnia udaliśmy się na imprezę, która zakończyła nasz bałkański event. Noc absolutnie tylko dla nas. W 2016 roku ruszamy na kolejny wyjazd, alpejski wyjazd. Jedziesz z nami?